Cześć siemaneczko, witajcie na kanale Paweł Laco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć zupełną nowość u mnie na kanale od marki Dedra. Jest to model DED 6915, akumulatorowa smarownica na akumulator 18V. Myślę, że jak używaliście do tej pory smarownicy ręcznej i po prostu macie dużo tego do smarowania, to taka smarownica będzie po prostu idealna. Parametry, jakie posiada ta smarownica, to mamy tak: pokrętło, minimum, maksimum, regulacja szybkości podawania smaru, zasilanie wiadome 18V, bo to jest akumulator, 700 W mocy, 690 barów, maksymalne ciśnienie, 280 gram, maksymalna szybkość podawania smaru, uchwyt na wąż, czyli tutaj mamy taki uchwycik, żeby sobie go tutaj zawiesić, 76 cm to jest długość tego węża, a pojemność zbiornika na smar, co tutaj mamy, to jest 473 ml. Luzem możemy stosować tutaj smar, czyli po prostu go uzupełnić, ten zbiornik. To nam wchodzi tutaj 453 gramy, albo możemy zastosować nabój, który ma 400 gramów, czyli zbiornik ładowany luzem lub poprzez naboje. Tu mamy zabezpieczenie ładnie, tutaj gąbeczką. No i tak wygląda z bliska ta smarownica. Tu ma nóżki takie do odkładania, takie gumowane, mocne, i także to po prostu nie będzie nam latać nigdzie. Włącznik z blokadą, pokrętło do ustawiania sobie, ile smaru po prostu chcemy, wejście na akumulator i tutaj mamy pojemnik. Musimy go odkręcić, żeby tutaj nałożyć smaru. I tłok. No i tak to wygląda, bardzo solidne wykonanie. Zaraz uzupełnimy smar i zobaczymy, jak to działa. EUT43. I skręcamy tutaj ten pojemnik. Widać, jak nam ścisnęło, ile mamy smaru. Tutaj do tego węża mamy zatyczkę, a z drugiej strony skręcamy i tu mamy miedzianą podkładkę. Kluczyk, jaki tutaj mamy w zestawie, to jest 12 i 14. Tutaj jeszcze mamy taki zawór i w momencie, kiedy napełniamy tutaj i później przesuwamy ten tłok, to powietrze nam tędy wylatuje. Musimy go później zakręcić, bo nam wyleci smar. Takie są tutaj otworki po bokach. Dobra, na początku podłączmy, zobaczmy, czy nam tutaj ładnie poleci.
Proszę bardzo, jak ładnie wychodzi. To było najwyższe ustawienie, teraz najniższe, 1. No na początku tak cieniutko szło, a teraz już dosyć porządnie. Jeszcze raz 5, najwyższe ustawienie. No bardzo szybko to idzie. Chyba muszę jeszcze raz napełnić ten pojemniczek. No to co napełniłem, to zniknęło w mig. No napełniłem jeszcze raz zbiorniczek. Zaworek odkręcony. Ten zaworek również służy do tego, że jak go odkręcimy i już mamy pusty zbiornik, to po prostu z łatwością wysuwamy ten tłok, bo zasysa powietrze znowu. Taki zaworek zwrotny. Nie wiem, czy to słychać, ale ja tu słyszę dosyć mocno, że to powietrze nam tutaj wychodziło. I skręcam jeszcze raz. Tu już dalej nie wejdzie. Teraz sprawdzimy na kalamitkach. To przesmarujemy teraz mój ciągniczek, bo tutaj już dawno nie smarowałem. Tutaj mam jedną kalamitkę na łożyskach. Sorki za taki hałas, bo tutaj uruchomiłem Webasto taki grzejnik. I on sobie tutaj hula i robi pewien taki hałas. Bardzo ciężko chodzi przez to kierownica, że się nie smaruje i są później problemy. Ilość podawania ustawiłem sobie na 3,5. Zawsze tutaj miałem problem z podaniem tego smaru ręcznie. Wypływa z drugiej strony. A tutaj na stworzniu mamy kolejną kalamitkę. Teraz mam do przesmarowania 3 kalamitki. Tu jedna, tu druga i z drugiej strony trzecia. O, jak pięknie tu wyszedł smar. Zawsze miałem też problem z tą korbeczką. Nigdy tak nie mogłem mocno docisnąć tą ręczną smarowniczką. A teraz elegancko. Trochę tutaj przedobrzyłem, ale ręcznie nie byłbym w stanie tutaj tego tak przepchnąć. Tam wyszedł już smar. Trochę się tutaj zmarnowało, ale bo tego nie zauważyłem, że tu wychodzi. Ale odzyskamy ten smar, także nic straconego. Będzie do innych celów. Bardzo szybko mogłem przesmarować sobie cały ciągnik. Miałem aż 9 punktów. No i teraz na pewno będę spokojniejszy, że jak uruchomię go na wiosnę, to że wszystko będzie elegancko chodziło.
Takie narzędzie to na pewno przyda się do różnych maszyn, gdzieś nawet w zakładzie, w rolnictwie i również prywatnie. Tak samo każdy może sobie kupić i jak ma takich parę miejsc do przesmarowania w trudno dostępnych miejscach, to ten wężyk tutaj nam zapewnia to, że dostaniemy się w różne punkty. To miałem ustawienie na 3,5. A teraz było na 5. No i taka resztka zostaje, taki cieniutki paseczek się wydostaje. Więc dziękuję Wam za uwagę, takie fajne, super narzędzie. Smarownica na akumulator 18V z serii SAS plus ALL. Trzymajcie się, cześć, do następnego filmu, hejka.